Cześć ocalali, z tej strony Valencianistas z AppGalery. Jako że pierwsza runda kwalifikacji do mistrzostw Path of Water The Summit jest już za nami oraz moja ekipa w składzie Revan, Lauren, Andy, Tos, Jatas, Sztany, Miał oraz ja zakwalifikowaliśmy się już do fazy playoff, postanowiłem, jakby to powiedzieć, może pomóc, to będzie właściwe słowo, pomóc z doborem strategii, która być może ułatwi Wam zakwalifikowanie się do fazy playoff z drugiej fazy kwalifikacji. Nasza drużyna nie składa się wyłącznie z wielorybów z behemotami na 200 poziomie i z maksymalnymi umiejętnościami. W zasadzie nikt z nas nie może nawet marzyć o takim wsparciu od swoich behemotów. A mimo to udawało nam się wygrywać z zespołami silniejszymi o ponad 75%, biorąc pod uwagę porównanie siły obydwu marszów wszystkich 5 graczy obu drużyn. Oczywiście zdarzały nam się mecze, w których nie mogliśmy nawet wyjść ze swojej pierwszej wieży, bo spotkaliśmy prawdziwe monstra wśród utworzonych zespołów, które to zespoły były o ponad 300% silniejsze w stosunku do siły naszej drużyny. Niemniej jednak po 20 meczach, 16 zwycięstwach i 4 porażkach przeszliśmy dalej. Dlatego postanowiłem nagrać to wideo. Same silne marsze nie zagwarantują Ci zwycięstwa. Informacja, jaką zamieściłem pod koniec wygranego meczu z sojuszem FWH z państwa numer 14, była jasna i klarowna. Strategia ponad siłę. I tego się trzymajmy. Po pierwsze, dobór umiejętności ma tutaj kolosalne znaczenie. Nie ma idealnych umiejętności. Skoczek wcale nie jest taki super, jak mierzy się z silnym rywalem. Snajper nie wymiata na mapie, jeżeli trafi na inteligentnego gracza. Co najwyżej może zestrzelić swojego sojusznika. Tak, to jest możliwe i wcale nie rzadkie. Vanguard też nie jest najlepszy, ani obrońca, ani medyk. Wszystkiego trzeba używać z rozwagą. A najlepiej jak Twoja drużyna ma już wcześniej wytyczone i przećwiczone umiejętności, którymi będzie grała. To znaczy, że nie polecam zmieniać talentów co jeden mecz w nadziei, że nagle z medyka będziesz teraz świetnym obrońcą. Polecam też zachowanie spokoju. O ile mecze są krótkie i nieraz decydują detale, jak to, czy przetrzymasz budynek 1 sekundę dłużej, żeby Twój sojusznik mógł uzupełnić siły w budynku i nie stracić punktów. O tyle pochopne, szybkie decyzje, czy klikanie na oślep, zwłaszcza wtedy, kiedy 2 marsze mogą spotkać się w jednym miejscu, mogą powodować, że zamiast trzymać 2 fortece, to poprzez zbyt pochopne naciśnięcie dwukrotnie marszu w innym kierunku, obydwa marsze podążą tam, pozostawiając niechronione fortece, a tego przecież nie chcemy. Ważną informacją, na którą warto zwrócić uwagę, jest trzymanie co najmniej 2 marszów w budynku. Dlaczego? Są ku temu 2 powody. Po pierwsze, 2 marsze w fortece mogą trochę zniechęcić rywala do ataku na 2 graczy. Po drugie, atak na 2 graczy zajmuje minimum 20 sekund, co oznacza, że przez minimum 20 sekund Twoja drużyna będzie zdobywała punkty w tej fortecy. Dodatkowo zyskasz trochę czasu, aby sojusznik uzupełnił siły. A im więcej czasu okupujesz fortecę, tym więcej punktów zdobywasz i tym mniej zdobywają przeciwnicy. Jeszcze co mogę podpowiedzieć, podsunąć myśl, to nie pozbywajcie się wszystkich wzmocnień umiejętności na samym początku walki. O ile uda Wam się maksymalnie przesunąć ich użycie na dalszą część meczu, zwiększycie swoje szanse na podwójne punkty, kiedy nadejdzie na nie pora. Z drugiej strony nie można zbyt długo zwlekać, bo możesz nie zdążyć użyć tych umiejętności. Tutaj przydaje się doświadczenie w grze w wydarzeniu Ścieżka Wody oraz znów chłodna kalkulacja, bez spekulacji, ale też również bez nadmiernych emocji, bo to w tego typu walkach nie jest dobry pomocnik. Mam nadzieję, że chociaż trochę pomogłem rozwiać jakieś wątpliwości albo ułatwiłem ustalenie wyboru umiejętności na Wasze mecze. Mam nadzieję, że już niedługo spotkamy się w fazie playoff. Do zobaczenia na polu bitwy.